Do startu przedstawia podcast Luźni w kroku. Prowadzi Ultradziku. Serdecznie zapraszamy. Halo, halo Mietku, halo, halo Włodku, jak to kiedyś mówili nasi komentatorzy. Witajcie entuzjaści wszelkiej maści w podcaście biegowym Do startu Luźni w kroku, w którym ze zwinnością górskiej kozicy i z mocą Halnego opowiemy wam dzisiaj o górach, czyli o czymś, co jest bliskie mojemu sercu i sercu mojego dzisiejszego eksperta. Czyli powiem wam dokładnie o tym, jak pójść, a może bardziej pobiec w górski trail running. Ja jestem Ultradziku, a moim dzisiejszym ekspertem jest góral ze Śląskich Nizin, tudzież Ślązak z zamiłowaniem do gór, czyli Sebastian Krosny, człowiek orkiestra, biegacz, działacz, naukowiec. Brawa dla niego, werble. Cześć. Ładnie się przywitałeś. Słuchaj, bierzemy na tapetę dzisiaj temat, który jest po prostu bliski, bardzo bliski mojemu sercu, bo ja pokochałem górskie bieganie. Oczy mi się szklą, serce raduje. Dzisiaj nawet z tej okazji założyłem sobie czapeczkę z górami, także ci, co słuchają na Spotify'u, mogą sobie wyobrazić co najwyżej, jak wyglądam dzisiaj. No dobra, to startujemy. Słuchaj, jeżeli chodzi o... Dzisiaj poruszymy właśnie temat biegania po górach. Jak zacząć, jak się do tego przygotować. Co w ogóle jest w tym fajnego? Czy w ogóle jest fajne bieganie po górach? Bo to przecież nogi bolą, kolana bolą. Deszcz pada. Deszcz pada, pod górkę w ogóle trzeba biec bez sensu, nie? Zacznijmy od początku. Jak się zaczyna w ogóle takie górskie bieganie? Ja pamiętam jakby mój początek już nawet nie samego biegania, bo ja podejrzewam, że u mnie ziarenko zasiało się jeszcze w ogóle jak zacząłem biegać nawet po asfalcie. Kiedyś będąc w Tatrach Słowackich ze znajomym widziałem, jeszcze w czasach, kiedy to nie było tak powszechne, widziałem dziewczynę, która najpierw podbiegała pod górę, mówię, wow, tu tak można? Później widziałem, jak szybko zbiega z góry i wiesz, oczy mi się zaświeciły, mówię, tak, no to jest to, co kiedyś chciałbym robić, mimo że jeszcze wtedy nie biegałem. Jak to było u ciebie w ogóle z tym bieganiem po górach? No wiesz co, podobnie jak u ciebie. Pierwsze asfalty, tak, bieganie na czas, jakiekolwiek tempówki, dziesiątki, półmaratony. Nigdy nie pobiegłem maratonu, to jest najzabawniejsze. I zobaczyłem ludzi, że biegają i hasają po górach, tak. Patrzę, są jakieś zawody, nie? Moje pierwsze zawody to oczywiście Beskidy. Pobiegłem. Zobaczyłem, jak to wygląda, jaki jest z tego fan, nie? Bo w końcu po górach się nie biega, nie? Jak można, nie? No, ale biega i to właśnie wręcz zachęcam do tego, bo to jest coś fantastycznego, tak? Widzisz, jak powietrze, jak drzewa mijają ciebie, jak zwierzęta na ciebie spoglądają, bo dziwią się, co się takiego dzieje i dlaczego tak szybko ktoś tam biega i sapie. No i tak się zaczęło, tak? Poszedłem w górę i już zostałem. Ja myślę, że tak samo się bardzo szybko, bardzo często łączy to, że jak zaczynamy biegać, a już wcześniej po prostu kochaliśmy góry, chodziliśmy po górach, to jest po prostu nieodzowne, że tak się stanie, że kiedyś po prostu spróbujemy sobie delikatnie po tych górach pobiegać. I tak jak mówisz, to jest piękne, bo wiatr we włosach, widoki przed tobą, zwierzęta czasami z tobą biegną, więc to jest piękne. I tu praktycznie wyczerpaliśmy moje drugie pytanie, co ludzi pcha właśnie do biegania w górach, no bo chyba to, nie? Może jeszcze coś dodasz. No dokładnie, no piękne widoki jeszcze oczywiście, nie? I obcowanie z przyrodą, aczkolwiek to obcowanie z przyrodą daję w cudzysłów, bo to nie jest tak naprawdę, no nie ma czasu na to obcowanie, ale to później może o tym porozmawiamy. Natomiast ta bliskość natury jest oczywiście najważniejsza. Cisza i spokój. Znaczy akurat z tym obcowaniem z naturą i brakiem czasu też nie do końca bym się zgodził, bo jakby wiesz, nie rozmawiamy też tutaj tylko o braniu udziału w zawodach na przykład, albo że jadę, robię trening i wracam. To też do tego przejdziemy, jak można biegać po górach, bo po górach też można biegać, nie wiem, wziąć sobie 3 dni, weekend długi, majowy na przykład się zbliża i po schroniskach sobie pobiegać. Jeden dzień pobiec, pół dnia, a później sobie podziwiać widoki, więc to na pewno też nas zbliża do natury i to bardzo. Oczywiście, ale tu jest kwestia też świadomego zwiedzania i świadomego obcowania z górą, tak? Poznania tej natury, zbliżenia się do roślin, nie? Czasami w biegu nie mamy na to czasu, czasami w marszu na to nie mamy czasu, nie? Ale jeżeli jest taka forma, to jak najbardziej z tego można korzystać. To treningowe bieganie, to bieganie zawodnicze, ono się oczywiście różni, tak? I jedno od drugiego. Czasami kończąc zawody nawet nie wiemy, co mijaliśmy, nie? Także ta przyroda w tym momencie jest naprawdę tylko tłem, a w zawodach, w samych przygotowaniach, w treningach to już zupełnie co innego, tak jak powiedziałeś zresztą.
No dokładnie, ale to ma odzwierciedlenie też w biegach płaskich, po asfalcie. Na pewno ci wszyscy szybcy biegacze, chociażby mój znajomy zawsze, jak jeździliśmy na maratony, on pobijał życiówkę, bo biegał bardzo szybko, no to myśmy opowiadali, co widzieliśmy po drodze, a on opowiadał, ile procent asfaltu było fajnego, a ile było kostki brukowej, więc to jest jakby ta różnica. Cudownie. No przy zbieganiu faktem, że chyba przy podbieganiu albo podchodzeniu więcej się ogląda tych widoków niż przy zbieganiu. Przy zbieganiu trzeba jednak być sfokusowanym na tym, żeby gdzieś tam sobie nie stanąć, nie zrobić krzywdy. Okej, dobra, to wiemy jak to się zaczęło u ciebie. A może masz parę rad albo jakichś takich właśnie porad odnośnie tego, kiedy zacząć bieganie po górach, jak się do tego przygotować, kiedy możemy być pewni, no, no biegamy po płaskim, kochamy góry, ale no, z mojej strony nie zalecałbym nikomu tak, wiesz, rzuwanie się z motyką na księżyc jednak trzeba chwileczkę chyba troszeczkę się do tego przygotować i mieć jakąś formę, jakąś wiedzę na ten temat. Kiedy zacząć? No właśnie, no to jest otwarty temat, nie? Natomiast ja zawsze sugeruję, jeżeli swobodnie przebiegasz co najmniej 10 km, to znaczy jesteś w stanie przebiec taki dystans na płaskim, gdzieś w lesie, nie? Tak troszkę się orientujesz z tym, co twoje ciało potrafi zrobić, nie? No to już jest czas, w którym możesz w górę wyjść, tak? Bo góry to nie znaczy, że od razu musisz biegać 20-30 km. Broń Boże, my jeszcze szczególnie tutaj na Śląsku blisko mamy do Beskidów, gdzie po pierwsze nachylenia są względnie akceptowalne, znaczy jesteśmy w stanie znaleźć taką ścieżkę, którą nawet przy takim bieganiu jesteśmy w stanie w jakiś sposób podbiegć albo przynajmniej wyznaczyć sobie cel i zdobywać go powoli, no bo wiadomo, że czasami jak zaczynamy zbyt dziko, czyli biegasz 10 km na asfalcie, jesteś gotowy na to, żeby iść pobiegać w górach, a później nabywaj doświadczenia, nie? Bo nie od razu Rzym zbudowano. Dokładnie, przynajmniej na początku takie bieganie po górach, tak jak zresztą bieganie normalne, jak zaczynamy bieganie, powinno cieszyć, a nie męczyć. To nie są zawody, to nie jest przygotowywanie się do jakichś biegów, tylko to jest po prostu czerpanie radości z tego, co kochamy, czyli albo z połączenia tych dwóch rzeczy, które kochamy, czyli kochamy bieganie i góry. Okej, dobra, no to idziemy w góry, ale wiemy już mniej więcej kiedy, ale jak się przygotować? Ty mówisz, że 10 km, jeżeli przebiegamy po płaskim, to możemy iść w góry, ale no jednak jakieś dedykowane treningi pod bieganie górskie. Wiadomo, że jak z każdym nałogiem, to bieganie górskie będzie się z czasem wydłużać, więc jednak musimy zwrócić dużą uwagę też na przygotowanie troszeczkę inne niż do biegów płaskich. Czym to się różni, jak się przygotowywać do takich wypadów górskich? No tutaj tu masz rację, natomiast tu wiesz, dwie rzeczy trzeba rozróżnić. No, chcemy iść sobie zobaczyć, pobiegać, przetruchtać, czy chcemy właśnie trenować pod góry. Bo cała rzecz polega na tym, jak pokonamy, szczególnie jeżeli chodzi o przewyższenia, tak? Albo jak będziemy akceptować zbiegi, nie? Trudności na zbiegu, nie? Zawsze sugeruję przygotowanie, szczególnie siłowe, bo to jest jednak inne bieganie. Podbiegi, nie nastawiajmy się od razu na podbiegi, to są albo powinny być szybkie marsze, używać kij, czegokolwiek innego, co wspomaga i odciąży twoje mięśnie. Tak? Mamy dużo podbiegów, szczególnie tutaj u nas na Wyżynie Śląskiej. Sporo miejsc znajdziemy, gdzie jakiekolwiek górki wspomogą nasz trening siłowy. Tak? Nie mówię już o hołdzie, które są wspaniałe, bo one zarówno przygotowują nas do podbiegów, jak i do zbiegów. Tak? Bardzo fajne treningi są, no ale tutaj troszkę bym uprzedzał, no nie róbmy tego na samym początku, aczkolwiek ja nie ukrywam, że ja tak zaczynałem biegać, tak? Często trenowałem po nocach. Jeżeli była noc, to bardzo fajny trening, a czy trzeba na to uważać, jest wyłączać czołówkę, tak? Włączamy czołówkę i biegniemy kilka kroków bez tego światła, starając się zapamiętać ścieżkę wcześniej i stawiając tak nogi, żeby się nie przewrócić. A mówisz o zbieganiu w górach, tak? O zbieganiu, no, nawet, proszę tak, bardzo. jak No najbardziej. Zobaczysz, że nawet w górach, jak biegniesz, nawet jak masz słabe światło, to zobaczcie, co się będzie działo z twoim ciałem, co zaczniesz robić, nie? Automatycznie zaczniesz wyżej dźwigać kolana, nie? Oczywiście nieraz przydzwoni się w glebę, także nie jedno można dźwignąć, nie jeden ząb można stracić, ale automatycznie nogi zupełnie inaczej chodzą, tak? Kolana dźwiga się wyżej, a to też jest potrzebne, tak? Bo to kolano w górach musi iść wysoko, no chyba że to jest ultra spacer i patrzymy na efektywność naszego biegu i w tym momencie nogi wręcz za sobą ciągniemy tak, żeby nie tracić za dużej siły, ale wówczas mówimy o zupełnie innym bieganiu, mówimy o pewnej taktyce, a tu mówimy o treningu, tak? Także ta adaptacja z tym podłożem, adaptacja z butem, czasami zmiana buta z tego, że nie wiem, masz większy kołek, tak?
w bucie i powoduje to, że zahaczysz o kamienie, tak? A wcześniej nigdy tego nie robiłeś, musisz się przyzwyczaić. Zmienisz rozmiar buta, bo wcześniej odpadały ci paznokcie, mówisz, no nie, jednak kupię sobie większy, a niektórzy wbrew pozorom nie kupują tylko o pół numera większego buta, tylko kupują o 2 numery większe buty i dla mnie to był też również szok, nigdy tak nie kupowałem, ale są osoby, które biegają biegi ultramaratońskie albo właśnie takie wyczynowe, nie wiem, GSB albo Łuk Karpat, bo to akurat bije do tego, jak rozmawialiśmy kiedyś z Romkiem Fickiem, no to się okazuje, że on potrafi kupić nawet 2 razy większy rozmiar buta, znaczy 2 numery większy but po to, żeby nie mieć problemu właśnie ze schodzącymi paznokciami. Także jest wiele aspektów, nie? I to jest cudowne w górach, nie? Bo w asfalcie tych czynników zmiennych jest mało, nie? A w górach tego jest ogrom, tak? I tych czynników, które mogą mieć wpływ na twoje zdrowie, to najważniejsze oczywiście, a później docelowo w zawodach na twoje wyniki, nie? Także po pierwsze podbiegi, po drugie właśnie takie treningi już specjalistyczne właśnie z biegów, bo wiele osób powtarza, tak? Jeżeli się wygrywa, to wygrywa się na zbiegach, tak? Jak mocno masz głowę, nie? Jak mocno jesteś w stanie puścić nogi, nie? Później pytanie, czy właściwie, tak jak mamy zimę, nie? Czy raczki to jest potrzebna rzecz, czy nie w górach do biegania? Oczywiście wyprzedzę temat, jak jest lód, to bardzo się przydadzą, nie? Ale jak dobrze biegasz i masz przyczepność gruntu i potrafisz puścić te nogi, no to wtedy takie osoby wygrywają, nie? Nie potrafisz tego zrobić, to zdziwisz się na mecie, jak jest ciężko. No dokładnie, no ten czas przyjdzie oczywiście, to jest kwestia treningów, kwestia doświadczenia, kwestia czasu i cierpliwości. Jakby kierując słowa do tych, którzy chcą zacząć po górach, no to nie idźcie tą drogą, zabierajcie raczki. Oczywiście. Ja zawsze wychodzę z założenia, też dużo biegam po górach i wychodzę z założenia, że lepiej nosić niż się prosić, albo później piszczeć i jęczeć gdzieś w górach. Słusznie. Co do jakby zbiegania po ciemku, no tu akurat zaskoczyłeś czymś takim, bo nigdy czegoś takiego nie robiłem, ale jakby z własnego doświadczenia mogę znowu ci powiedzieć, że faktycznie jeżeli masz już pewien poziom tego wytrenowania, ten automatyzm się tak włącza, ja do tej pory się temu aż dziwię, bo ja na przykład, nie wiem, tam podczas drugiej nocy nieprzespanej na UTM-ie, jednym z biegów, ja po prostu już rano zasypiałem na zbiegach, budziłem się, biegnąc jakby cały czas, więc ten organizm gdzieś miał ten minimum tego automatyzmu i tej czujności, że on był w stanie po tych hamolach zbiegać, nie? I ja nawet nie wiem jak, szczerze mówiąc, Tak. więc do tego poziomu też można dojść gdzieś tam, no po prostu biegając po górach, no ale na początku oczywiście lepiej Tak nie śpijcie podczas biegania, nie włączajcie czołówki w nocy i zabierajcie raczki, bo nie słuchajcie tu kolegi, bo kolega słuchajcie, chciał przychojraczyć. Dobra, Seba, okej, no troszeczkę już wyprzedziliśmy właśnie temat, a co zabrać na takie górskie bieganie? Powiedzmy, cały czas jakby kierujemy słowa też do tych, którzy zaczynają, którzy jeszcze nie wiedzą za bardzo. Ja z mojego podwórka też mam często takie pytanie, jeżeli zabieram kogoś pierwszy raz na bieganie, ty pewnie też, bo powiem, że też często organizujesz takie wypady, zapraszasz na Facebooku i pewnie też się zdarzyły takie pytania, że mimo, że ktoś biega już parę lat długich, jest nawet dobrym biegaczem albo no, dużo biega w zawodach, dużo biega po różnych terenie, zadaje ci pytanie, kurczę, ale jak się przygotować, ale co wziąć ze sobą, czy coś wziąć, czy jak to będzie wyglądać, co ja potrzebuję, wiesz. Proste zasadnicze pytanie. Proste, a nie ma prostej odpowiedzi. Raczki w zimę. Raczki w zimę, tak, dokładnie. No to jest zawsze dobre pytanie i to, co powiedziałeś, lepiej niż się prosić jest najlepszą odpowiedzią na to pytanie, ale też nie przesadzałbym, nie? No to jest jak, wiesz, nie wiem, z hopem, który, nie wiem, idzie do ściany, nie? Na grubie, nie? Jak nie wiesz, co wziąć, no to nosić dużo, spocisz się i później masz ciężko wrócić do domu, nie? Także nie za dużo, nie za mało. Podstawa, najlepiej na trening zawsze brać plecak, nie? Po pierwsze zawsze on wspomoże w treningu, bo jest to dodatkowy ciężar, więc jakaś tam siła wejdzie, nie? A gwarantuję, że pierwszy bieg po jakimkolwiek asfalcie, to poczujemy, jakie mięśnie na tym asfalcie nie pracowały i jakie mięśnie trzeba trenować, tak? I wbrew pozorom nie będą was boleć nogi, bo prawdopodobnie będą was boleć brzuchy, plecy i inne ciekawe rzeczy, których mięśnie, o których nigdy nie myślałeś, że posiadasz. Mam taki mięsień, tak. Ale podstawa to jest apteczka, nie? Naprawdę zacznę od tego, zawsze jak jesteś, to bierz apteczkę, nie? Bo często nie niesiesz jej dla siebie, a niesiesz ją dla kogoś, nie? Dokładnie. Tym bardziej, że świadomość biegania po górach jest też taka, do czego może później podejdziemy, że
że no, trzeba się liczyć z tymi niebezpieczeństwami, nie? Szczególnie w zimie, nie? Bo ja akurat jestem tego typu biegaczem, że jakoś wolę bardziej w zimie biegać niż w lecie po tych Czyli górach. moje przeciwieństwo, ja wolę lato. Ach, no to wiesz, nie wiesz co tracisz. Nie? Ale luz, idźmy dalej. No, najważniejsze z tych rzeczy to zapas picia odpowiedni, tak? No i tu musimy znać swój własny organizm, jaka jest pogoda i na jaki czas planujemy taką wycieczkę, tak? Jeżeli ja wiem, że idę na 20-30 km i wiem, że zamknie się to w 3 do 4 godzin, powiedzmy, mojego biegania, to muszę mieć ten zapas wody. Jeżeli znam góry i wiem, gdzie ten zapas wody jestem w stanie uzupełnić, no to nie biorę tego za dużo, tak? Bo wiem, gdzie te nasze bukłaki, czy też soft flaski jestem w stanie uzupełnić. Także ta woda to jest podstawa i zawsze musimy brać, no bo jednak bez niej nie pociągniemy za długo, tak? Jakaś dawka jedzenia i tutaj to jest też kwestia otwarta. Wielu zawodników, którzy już biegają, przygotowują się do zawodów, biorą żele, tak? No ale to jest drogie. Ja szczerze powiedziawszy odradzam tego, bo po co? Jak nie przygotowujemy się do zawodów, nie chcemy sobie nie wiem, przygotowywać organizmu i psuć nawet organizmu i ładować w siebie ten cukier, to nie jedzmy tego, tak? Weźmy coś naturalnego, tak? Jest mnóstwo musów, jest mnóstwo dobrych batonów różnego rodzaju. Dobrze przygotujmy swoje śniadanie, tak, żebyśmy też nie musieli tego zbyt dużo jeść, no i tak średnio co pół godziny, co pół godziny 40 minut zasilmy te nasze baterie takim batonikiem, tak? Weź 1-2 batoniki więcej po to, żeby mieć w zapasie albo dla siebie, albo dla kolegi, albo dla, nie wiem, niespodziewanego wypadku, nie? Jeżeli planujesz pierwszy swój bieg, to nie planuj go w Tatrach na odludziu, tylko w miejscu, gdzie jesteś w stanie łatwo dotrzeć do cywilizacji, tak? Zbiec gdziekolwiek i wiesz, że będziesz miał jakiekolwiek wsparcie. Jeżeli to jest zima, dodatkowe ubranie. Jeżeli masz w prognozach jakiś deszcz, no to ta kurtka przeciwdeszczowa powinna być w tym plecaku, tak? Musisz brać pod uwagę to, że nasz organizm bardzo szybko się wychładza, jeżeli mówimy tutaj o niższych temperaturach i może nie być przyjemnie, tak? W zimie to jest wręcz must have, nie? Czasami podwójne ubranie potrafi uratować życie, nie? Jeżeli wiesz, jeżeli ktokolwiek morsuje albo cokolwiek innego robi i zna jeszcze bardziej swoje ciało, to może przynajmniej wiedzieć wtedy, kiedy przyjdzie to wychłodzenie organizmu i kiedy możesz zejść z tego świata, tak? Albo ile masz czasu na to, żeby przyjechał po ciebie GoPr albo ktokolwiek inny. Czego nikomu nie życzymy oczywiście. Oczywiście niczemu nie życzymy, ale bądźmy przygotowani na to, co nas może spotkać. Także to jedzenie, podstawowe rzeczy na zmianę, jeżeli wiemy, że ma być zła pogoda, to jest ta podstawa, nie? Dokładnie. Jak to mówisz, mój szwagier, wspinając się na szyndzielnię, góry to żywioł i trzeba być przygotowanym. Powiem tak, ja bym to podsumował, że potrzebujemy, co potrzebujemy? No, potrzebujemy minimum, to jest jak najbardziej polecany plecaczek biegowy, kupić sobie plecaczek biegowy albo zacząć w ogóle, nie musi to być biegowy, jakiś mały plecaczek. Takie minimum must have to jest moim zdaniem woda do picia, czy tam jakiś inny napój, coś do przekąszenia, apteczka i jakaś kurtałka dodatkowa, bo nawet to niekoniecznie musi z prognoz wynikać, że będzie deszcz, bardzo często przychodzi zimny wiatr, jakieś załamanie pogody, zwłaszcza w tych wyższych partiach. Lepiej mieć, ta kurteczka nie waży, moim zdaniem. To jest na przykład moje takie... I na początku też dobrze kije, nie? Tak, dokładnie. No to jeżeli też się fajnie jakby nauczyć w ogóle tej techniki z kijkami, bo to też pomaga, jeżeli później wpadniecie w nałóg i będziecie biegać już później po kilkaset kilometrów, to pomaga bardzo. Na kilkuset pomoże, dokładnie. Ale i wzmocni te partie mięśni, które są potrzebne do biegania. Okej, dobra, czas nam się tutaj kurczy, nie chcemy was zanudzać, ale mamy jeszcze parę kwestii do obgadania. Szybciutko, Seba, powiedz mi tak. No dobra, wiemy już jak, spakowaliśmy plecaczek. Gdzie znaleźć jakąś fajną trasę, tak bardzo, bardzo ogólnie, nie wiem, gdzie tej trasy szukać. No my akurat jesteśmy w bardzo dobrej sytuacji, mieszkamy na Śląsku, mamy rzut beretem nasze piękne Beskidy, gdzie można biegać, gdzie jest bezpiecznie, jest cywilizacja, nie jest za wysoko, nie jest za nisko, no po prostu można biegać gdzie się chce. A jakaś taka ogólna porada, jak tą trasę sobie wyszukiwać jakby na swoje zamiary i na swoje umiejętności. Korzystajmy z tego, co jest dostępne, tak? Oczywiście możemy korzystać z papierowej mapy, ale tam dosyć ten proces może być czasochłonny, nie? Mapa turystyczna.pl i myślę, że to jest najlepsze rozwiązanie dla każdego. Oprócz tego są różne inne, które też polecam, jak mapy CZ na przykład. Mapy CZ, tak. Natomiast te 3 programy, nie? Ja osobiście korzystam bardziej z Locusa, jest bardzo fajny, jest ogólnoświatową mapą, ale to już ze względu na inne moje turystyczne zajawki.
Ale mapa turystyczna i mapy CZ są podstawowym narzędziem, tak? Ustalacie tam sobie GPX, wszystko możecie ustalić. Jednak no, oczywiście wadą mapy CZ i wadą map turystycznych, chociaż CZ-y może będą miały, jest to, że prowadzą raczej trasy po szlakach i która z nich miała możliwość poprowadzić po ścieżkach, ale ta ścieżka musi być widoczna. Wydaje mi się, że na mapach CZ chyba mi się to udało zrobić, tak bo być. chyba właśnie turystyczna mapa mnie kierowała. Nawet jak człowiek chciał gdzieś sobie skrócić jakąś przesieką, nawet wie, że tam jest trasa, no ale, oczywiście. Ale są też jakby trasy w formacie GPX. Praktycznie większość z nas biegaczy ma zegarki już przystosowane do tego, żeby sobie w tą mapę wgrać, więc... No ale początkująca osoba może nie mieć tego zegarka. No, Natomiast sama mapa turystyczna na pewno ma tą opcję, czy też Strava, jeżeli ją używamy, jeżeli zapisujemy swój trening, mamy wgraną daną mapę, no, że prowadzi nas po danej trasie również nawigacyjnie. A to się przydaje, czy to w momencie, kiedy się zgubisz, czy żeby po prostu popatrzeć, gdzie masz skręcić, jeśli nie znasz terenu. A najlepiej po prostu na początku wybrać sobie traskę taką, którą znamy, której chodzimy, jakieś szlaki takie bardziej uczęszczane. Dokładnie. Później się to oczywiście zmieni, jeżeli nabierzemy tego doświadczenia, to pewnie w innym odcinku opowiadam o tym, jak my biegacze raczej uciekamy z uczęszczanych szlaków, gdzie jest dużo ludzi, a lubimy zaszyć się gdzieś tam po prostu w zaroślach. Wbrew pozorom jest bardzo dużo takich szlaków, nie? No tak, trzeba cały czas biegać. No i to właśnie jakby... Naszędzielnie. To miało poczekać na podsumowanie trochę Okay. takie, gdzie można jakby tutaj takie clue wyciągnąć, że jakby dzięki temu właśnie bieganiu po górach, a nie chodzeniu, no może troszeczkę szybciej nam się ten teren zmienia i trochę mniej zapamiętamy z tego, ale możemy po prostu tych terenów zwiedzić więcej i bardziej na pewno też nas ciągnie do takich terenów, które byśmy po prostu pieszo nie weszli tam, bo nie wiem, a może ta droga to jest jakaś donikąd, a może jest zarośnięta. W bieganiu nie masz tego problemu, po prostu jeżeli będzie zarośnięta, to zawrócisz i wrócisz sobie te 5 km z powrotem najwyżej, nie? Takie moje... Jest zarośnięta, to biegniesz i drapiesz kolana, no i nic więcej. No, bardzo dobrze, pomaga twoje mięśnie. Później kleszcze wyjmujesz. Dobra, no to tu o trasach żeśmy powiedzieli. W sumie nawigacji też. Albo zwykła mapa, albo mapa w telefonie. Praktycznie wszędzie w jakichś takich terenach górskich, które nie są, nie wiem, 8-tysięcznikami, spokojnie sygnał złapiemy i gdzieś tam sobie dojdziemy. A na co uważać podczas takiego biegania? Trochę tam wspomnieliśmy oczywiście, trzeba uważać, żeby tam się gdzieś epicko nie wyglebić i nie nabawić się kontuzji, zwłaszcza właśnie w takim terenie, gdzie mało kto później możecie znaleźć. Na co uważać? Jakie zagrożenia mogą czaić się na takiego amatora biegania, który tam pobiegł pierwszy raz w góry? No wbrew pozorom nie zacznę od dzikiej zwierzyny, bo tyle lat, ile ja biegam, to spotykałem wiele śladów, wiele widziałem, wiele słyszałem, ale zagrożenia w tym temacie akurat dużego nie będę widział, także tutaj nie. Uważajcie po prostu, gdzie stawiacie nogi, i uważajcie na pogodę. Według mnie to są jedne z większych i z najgorszych czynników, jakie mogą wystąpić. To znaczy nagła zmiana pogody i przez to jakiś wypadek, czy też kontuzja, nie? Szczególnie jak jesteśmy w górach, tutaj mówię o burzach, no to na to trzeba uważać, tak? Błoto i nachylenia stoku. No jeżeli nie zaczynamy biegać, nie mamy odpowiednich butów, mówię tutaj z dobrym traktorem, tak? Z bieżnikiem, który nas pociągnie, utrzyma nas, a jeszcze też nie mamy techniki biegowej w górach, bo tego właściwie najdłużej będziemy się uczyć, no to patrzmy na to, jaka jest nawierzchnia, tak? Bo tu akurat nasze Beskidy kamienno-błotne można nabawić się niezłej kontuzji, tak? Nie wszystkie ścieżki są proste jak na asfalcie, zawsze jest to nachylone, a te nachylenia bywają niebezpieczne, nie? Same kamienie nas biega, oczywiście o tym wspomniałeś, korzenie, na to trzeba uważać, nie? One pomagają czasami, ale w większości czasu przeszkadzają, tak? Bo jeżeli jest duży, to przeskakujesz z kamienia na kamień, nie ujedziesz, o ile masz dobrego buta. Ale jeśli nie potrafisz tego robić, no to kontuzja również jest gwarantowana. Niestety wiele osób ze mną się nie zgodzi. Ja uważam, że bieganie górskie jest bezpieczniejsze niżeli po asfalcie. Natomiast wielu moich znajomych pokończyło, czy to z prostymi skręconymi kostkami, czy też z większymi kontuzjami i nigdy nie wrócili do biegania górskiego, tak? Ale no, trzeba uważać to. A zwierzyna, no jak to dzika zwierzyna, no, trzeba po prostu
uważać, szybko uciekać. Szybko biegać i wbrew pozorom być głośnym, tak? No bo ona ucieknie Dokładnie. Trzeba, podstawowa zasada też bezpieczeństwa w górach, to trzeba jakiś tam, zwłaszcza na takich mniej uczęszczanych szlakach, nie wiem, na długodystansowych szlakach, tipsem jest na przykład chociażby dzwoneczek przy plecaku. Oczywiście może nie przy bieganiu, bo przy bieganiu to i tak robimy hałasu dużo. Tak. A jeszcze jak nam endorfiny wejdą w krew, to możemy zacząć krzyczeć, śpiewać i będziemy głośni. No ale to jest najprostsze właściwie. To, co powiedziałeś, krzyczeć, śpiewać, no to nieraz to stosowaliśmy, uwierz mi, jak zobaczyliśmy świeżą łapę niedźwiedzia mnie na śniegu i nikt przed nami nie szedł, tylko ten niedźwiedź, no to uwierz mi, że szliśmy i biegliśmy i śpiewaliśmy, nie? Także to działa, nie? A kolejna sprawa, wiesz, a mało kto, chociaż pewnie będziecie przechodzić taką opcję w życiu, nie? Czy nie kupić czasami gazu na niedźwiedzia? No, taka mała buteleczka nie przejdzie, nie? Taki dobry gaz to jest 2 kg, nie? Jak ja rozważałem zakup tego tematu, no to była prosta analiza, nie? 2 litry wody czy 2 kg gazu, nie? Ja mówię, no dobra, może jednak wezmę tą wodę, niedźwiedzia tak szybko nie spotkam, nie? I nie kupiłem. Nie, poza tym misie są fajne. Nie, oczywiście uważajcie na siebie, bo to, że jakby nam się to nie przytrafiło, to nie znaczy, że zwierzęta się nie pokazują dzikie i tak. Nie stanowią zagrożenia, zwłaszcza gdzieś w tych bardziej dzikich terenach typu Bieszczady. Ale też nie ma co panikować. Ostatnio oglądałem program o Alasce, o sztuce przetrwania w Alasce i tam jeden misio jakby jest mniej więcej na kilka metrów kwadratowych Alaski przypada, więc no tam masz dużo większe, więc nie biegajcie na razie, na początek nie po Alasce, może tak. Dokładnie, myślę, omijajcie. Dobra, słuchaj, będziemy powoli kończyć, to jeszcze może takie szybkie pytanka, może żeby ktoś sobie, nie wiem, poczytał, poszukał, zainspirował się, nie wiem, masz jakieś idoli biegów górskich? Wiem, że z Rafałem Bielawą supportowałeś go podczas jego pobicia rekordu na Głównym Szlaku Beskidzkim. Ktoś jeszcze? No Przedwojewski w tej chwili, niesamowity chłopak, bardzo lubię jego styl biegania, jego skromność, fantastyczny człowiek. No Kilian, no to jest, wiesz, to możemy gadać, nie? Gwiazda sama w sobie. Tak. No Marka. i powiem Krystian Ogły, nie wiem, może go znacie, może nie, powinniście go znać, nie? Bo to jest najlepszy właściwie finisher na TDS-ie z Polski i fantastyczny chłopak, nie? I pokazuje, jak się pracuje w górach i że nie trzeba być wcale nastolatkiem, żeby takie fajne rzeczy robić. Zresztą Rafał Bielawa jest takim samym człowiekiem. No ale to też jest fajne w naszym sporcie, w tym bieganiu i w bieganiu górskim, czy też normalnym, że to nie ma tej przepaści między zawodowcami a nami amatorami. Gdzieś tam kiedyś pewnie na niego patrzałeś z wypiekami na twarzy, albo może na początku czytałeś o takich ludziach, a później gdzieś z nim biegasz, znasz go, supportujesz go. Dokładnie podobną historię ja tam też zawsze opowiadam. Mnie na przykład też gdzieś tam na początku jego biegania zainspirował Dariusz Strychalski. To jest taki z małą niepełnosprawnością człowiek, który tam ma niedowład części nogi, tam bodajże lewej. I też kiedyś mi zainspirował, bo on tam brał udział w Badwater. Badwater w Ameryce nie ukończył, później za drugim razem ukończył. Obejrzałem jego film Zwycięzca, też bardzo polecam, bardzo inspirujący. I za chwilę, jakby po kilku latach tak samo z nim, on wtedy biegł GSB, ja z nim znowu biegłem jeden kawałek. I to jest też fajne, że najpierw patrzę na człowieka jakby gdzieś tam, co on robi, a później gdzieś z nim coś robisz, nie? I to jakby mamy ten krótki dystans. Dobra, ja myślę, że większość tematów żeśmy wyczerpali, nie chcemy was zanudzać, a na pewno też z Sepkiem tak się fajnie rozmawia, że zaprosimy go do kolejnego odcinka i dalej podrążymy temat gór, bo mi to leży, jemu chyba to jeszcze też tym bardziej leży. Delikatnie. Delikatnie mu to leży. O asfaltach będziemy rozmawiać z kim innym, a my rozmawiamy tylko o górach, także dzięki za dziś. Sebuś, dzięki wielkie za spotkanko. No i obyśmy się gdzieś w górach zobaczyli, bo nam w sumie, mimo że się znamy, to jeszcze nam chyba, żeśmy razem nie biegali po górach. No chyba w tych samych zawodach gdzieś biegli. I jesteś nielicznym Tyszaninem, który ze mną No ja właśnie wiem, bo którzy ze mną biegali. Pół tychów, że się na biegi wyciągasz. Dobra, okej. Dzięki wielkie, zapraszamy do kolejnego odcinka. Cześć, trzymajcie się. I jak się wam podobało to górskie kopytkowanie z nami? Widzimy się na szlaku? No to podsumujmy. Po pierwsze, jeżeli kochasz bieganie i kochasz góry, to niechybnie skończysz kiedyś w nocy na szlaku pośrodku jakiegoś kilkudziesięciokilometrowego ultra. Po drugie, aby zdrowo i bezpiecznie hasać po górkach, trzeba być dobrze przygotowanym i fizycznie, i sprzętowo. Po trzecie, lepiej nosić niż się prosić. Weź ze sobą zapas wody i minimum niezbędnego sprzętu. Po czwarte, despacito, czyli powolutku. Nie rzucaj się od razu na ultra po 8000-nikach. Zacznij od krótkich i znanych sobie tras. Po piąte, górski trail rządzi.
Dzięki niemu zwiedzisz więcej, odkryjesz nowe, zaskakujące miejsca i doświadczysz natury w jej najczystszej postaci. Także wbijajcie szybciutko na najbliższe górskie szlaki i na kolejne luźne obiegania rozkminki. Ahoj!